Zaścianek Dobrzyńskich, nazywany też po prostu Dobrzynem, jest jednym z miejsc, w których rozgrywa się akcja utworu. Przenosimy się do niego w 6. i 7. księdze pana Tadeusza. Samo określenie zaścianek tłumaczy Mickiewicz w swoich odautorskich objaśnieniach w następujący sposób. Nazywają w Litwie okolicą lub zaściankiem osadę szlachecką, dla różnicy od właściwych wsi, czyli sił, osad wiejskich. Zaścianki występowały na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Zamieszkiwała je z reguły drobna, niezamożna szlachta, która żyła w swoich wąskich, rodzinnych kręgach. Taką sytuację ukazuje Mickiewicz również w Zaścianku Dobrzyńskich. Wszyscy jego mieszkańcy są ze sobą spokrewnieni. Przybyli na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego z ziemi dobrzyńskiej i jeszcze w czasach Władysława Jagiełły. Król nagrodził ich nadaniem ziemi za udział w walce z Krzyżakami. Początkowo duży majątek, dziedziczony z pokolenia na pokolenie, był dzielony między liczne potomstwo, co doprowadziło do zubożenia rodu. Jego przedstawiciele, podkreślający z dumą swą przynależność do stanu szlacheckiego, poprawiali swoje położenie finansowe przede wszystkim przez udział w wojnach oraz udzielanie poparcia magnatom w czasie głosowań sejmikowych. Na co dzień jednak zmuszeni byli sami uprawiać swoją ziemię, bez pomocy chłopów. Mimo że ubodzy od okolicznych włościan starali się odróżniać przede wszystkim strojem. Na co dzień nosili kapoty przypominające krojem surduty, a nie siermięgi, czyli chłopskie sukmany, a od święta zakładali kontusze. Kobiety zaś nawet wypasać bydło chodziły w trzewikach i rękawiczkach. Władzę w Dobrzynie sprawował Maciek Dobrzyński i było to przywództwo, które zdobył autorytetem opartym na doświadczeniu życiowym i wydawaniu rozważnych sądów. Przez okoliczną szlachtę spoza zaścianka był nazywany Maćkiem nad Maćkami. Takie określenie nie tylko wskazywało na jego przywództwo, ale także nawiązywało do tego, że w Zaścianku Dobrzyńskich mężczyznom nadawano tradycyjnie tylko 2 imiona – Maciej i Bartłomiej, a kobietom Katarzyna i Maryna. Wprowadzało to oczywiście sporo zamieszania, więc z konieczności posługiwali się oni dodatkowo imioniskami, czyli przydomkami i przezwiskami. Często mówiły one wiele o charakterach osób, którym je nadawano, sposobie ich działania czy ulubionym rynsztunku. Byli więc Brzytewka, Konewka czy Chrzciciel, który swoją maczugę zwał Kropidłem. A jak wyglądał Zaścianek Dobrzyńskich? Adam Mickiewicz poświęca dużo uwagi przede wszystkim jednej jego zagrodzie – domostwu Maćka Dobrzyńskiego. Wykorzystując talent poetycki, podpowiada wyobraźni czytelnika obraz miejsca, wprawdzie bardzo zaniedbanego, ale posiadającego chwalebną przeszłość siedziby obronnej. Rozbudowany i dokładny opis domostwa Maćka nad Maćkami pogłębia charakterystykę samego bohatera. Mimo minionej już chwały bojowej było to nadal jedno z najważniejszych miejsc w Zaścianku. Mieściło się dokładnie pomiędzy kościołem a karczmą i była to lokalizacja, którą należy tu odczytywać symbolicznie. Zagroda Maćka nad Maćkami stanowiła centrum Zaścianka. Jego dom był większy niż wszystkie inne w Dobrzynie i częściowo murowany. W granicach zagrody znajdowała się również typowe zabudowania folwarczne, a więc lamus służący do przechowywania sprzętów gospodarczych, spichrz, gumno, w którym składało się zboże przed wymłóceniem, obora i stajnie, bardzo podobnie jak bywało w dworach zamożniejszej szlachty. Ponad wejściem do domu można było dostrzec herby rodowe Dobrzyńskich. Nie było to jednak łatwe, ponieważ otaczające je panoplia, czyli elementy dekoracyjne w kształcie uzbrojenia, otrzymały funkcję praktyczną. Powieszono na nich suszące się sery. Wykorzystały je również jaskółki jako podporę swoich gniazd. W ścianach domu oraz innych zabudowań można było dostrzec kule wystrzelone kiedyś ze strzelb czy muszkietów. Utkwiły one w nich już na zawsze, jako pamiątka zbrojnych wydarzeń. Kule armatnie zaś podpierały niegdyś wrota bramy. Niegdyś, ponieważ obecnie brama nie miała już wrót, a ogród porządnego płotu. Wszystko starzało się i niszczało. Dachy zabudowań zieleniły się i z daleka mogły przypominać miedzianą blachę pokrytą patyną, ale z bliska okazywało się, że to słomiana strzecha, porośnięta mchem i trawą.
Poeta porównuje domostwo Maćka Dobrzyńskiego do starej zbrojowni, w której co krok można natknąć się na elementy zbroi czy dawną broń. Jako że długo były nieużywane do walki, zmieniły swoją funkcję. Kolczugi wykorzystano do przygotowania żłobów, do których wrzuca się siano i koniczynę dla koni. Rapiery służyły w kuchni jako rożna, a w ogromnych szyszakach, czyli hełmach chroniących kiedyś głowy walecznych wojowników, gniazda uwiły łagodne gołębie. Słowem, wygnała Marsa Ceres gospodarna. Tak, odwołując się do mitologii antycznej, podsumowuje poeta opis jednej z zagród dobrzyńskiego zaścianka. Osady szlacheckiej podupadającej w czasach, gdy przeminęły bezpowrotnie dni walki u boku polskich władców czy choćby możnych magnatów. Do takiego zaścianka, zamieszkanego przez wprawdzie ubogą, ale waleczną i odważną szlachtę, przybywa klucznik Gerwazy, szukając wsparcia w realizacji planu osobistej zemsty na Soplicach.